No i co wydaje się zabawne, żeby były odporne na sforsowanie ich przez niedźwiedzie polarne. My natomiast staliśmy z moim konstruktorem z boku i mieliśmy tak zwaną duszę na ramieniu. Przez wiele lat stała konstrukcja stalowa i można powiedzieć straszyła w Krakowie. Witam Was w kolejnym już 6. odcinku Rozmów za otwartymi drzwiami. Dzisiaj porozmawiamy o najciekawszych inwestycjach, w których zamontowano produkty marki Wiśniowski. Z tego powodu ze mną w studio nie kto inny jak Czesław Matląg, dyrektor sprzedaży i obsługi inwestycji w firmie Wiśniowski. Witaj, Czesław. Witaj, Kuba. W związku z tym, że będziemy rozmawiać o najciekawszych inwestycjach, to może na początek opowiedz nam o tych najtrudniejszych. Żeby opowiedzieć o najtrudniejszych, to muszę się cofnąć do początku swojej pracy w firmie Wiśniowski, czyli do roku 1999, czyli jeszcze zeszłego wieku. Zaraz na początku, w pierwszym roku mojej pracy, podpisaliśmy umowę z firmą, z generalnym wykonawcą sztucznego lodowiska w Krynicy, do którego mieliśmy dostarczyć okna, drzwi, a przede wszystkim fasadę słupowo-ryglową, jedną z pierwszych. Trudność polegała na tym, że fasada miała dużą odległość, prawie 7-metrową pomiędzy punktami podparcia. Dlatego musieliśmy zaprojektować i zamontować dodatkową konstrukcję wsporczą. Problemem były nie tylko konstrukcje, ale też pora roku. Tak się złożyło, że zaczęliśmy ją realizować w grudniu 1999 i realizowaliśmy przez całą zimę. Problem, jak się może domyślacie, polegał na tym, że wtedy jeszcze w Polsce były prawdziwe zimy. Czyli była masa śniegu, zaspy i kłopot był po prostu dojechać na budowę. Jak jesteśmy tak na zimowo, to przypomina mi się bardzo taki mały projekt, w zasadzie zlecenie, dostawy drzwi i bram na Spitsbergen. Dostarczaliśmy te produkty do Polskiej Stacji Naukowej nad Zatoką Białego Niedźwiedzia na Spitsbergenie. Problem polegał wtedy na tym, żeby przygotować te produkty w taki sposób, by pracowały bezawaryjnie w tym srogim klimacie zimowym. No i co wydaje się zabawne, żeby były odporne na sforsowanie ich przez niedźwiedzie polarne. Myślę, że to jest chyba cały czas najdalej na północ położona inwestycja, w której są zamontowane produkty marki Wiśniowski. Początki mojej pracy w firmie Wiśniowski to rozbudowa zakładu po obu stronach jego drogi krajowej nr 75. W czasie tej rozbudowy musieliśmy połączyć te zakłady i wybudowaliśmy prawie 100-metrową kładkę. Z racji na to, że kładka była nad drogą, musieliśmy ją wykonać wcześniej, całą konstrukcję stalową, łącznie z zamontowaną konstrukcją aluminiowo-szklaną na terenie zakładu, a dopiero po wykonaniu w całości zamontowaliśmy ją, za pomocą dźwigu unieśliśmy do góry i posadowiliśmy na filarach. Problem polegał na tym, że konstrukcja stalowa w czasie podniesienia, wiadomo, ugięła się i konstrukcję aluminiowo-szklaną musieliśmy wykonać w taki sposób, żeby skompensowała to ugięcie. Zastosowaliśmy tam połączenia dylatacyjne na każdym polu, tak żeby to ugięcie konstrukcji zostało skompensowane. W dniu ustalonym na montaż kładki został ustawiony dźwig, kładka została podniesiona, zamontowana. My natomiast staliśmy z moim konstruktorem z boku i mieliśmy tak zwaną duszę na ramieniu, żeby nie popękały szyby, bo oczywiście ich wymiana byłaby bardzo utrudniona. Jeszcze jedna z takich najtrudniejszych inwestycji, o których ja też słyszałem, miała miejsce chyba w 2010 roku. Czy to była Żylina? No tak, to było największe wyzwanie. Obiekt, który nazywa się Centrum Handlowe Crystal Palace w Żylinie na Słowacji. Realizacja z 2010 roku. Obiekt o powierzchni elewacji około 3,5 tysiąca metrów pokryty jest całkowicie elewacją aluminiowo-szklaną. Zamontowaliśmy tam na elewacji i na świetliku ponad 1700 formatek szkła. Oczywiście nie to było najtrudniejsze. Najtrudniejszym był fakt, że obiekt w postaci kryształu posiada wiele płaszczyzn przenikających się nawzajem pod różnymi kątami, więc mieliśmy tam do rozwiązania wiele połączeń, trudnych połączeń fasadowych. Dodatkowym utrudnieniem było to, że architektowi zależało na tym, żeby zatrzeć granicę pomiędzy elewacją budynku a barierkami tarasów.
Żeby wykonać to w ten sposób, musieliśmy wymyślić sposób połączenia części profila fasadowego, który jest wewnątrz, jak wiemy, w budynku, z częścią profila, który wychodzi na zewnątrz i stanowi barierkę tarasu. Nasi projektanci zaprojektowali specjalne połączenie, które z jednej strony zapewniło szczelność, a z drugiej strony zapewniło izolację termiczną, dzięki czemu słup nie przemarzał do wewnątrz budynku. Wiem o tym, że jeden z obszarów Twoich działań i działań Twojego zespołu to współpraca z architektami. Na czym ta współpraca polega? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, posłużę się może przykładem. Często architekci kontaktują się z nami, projektując inwestycje. Biuro z Warszawy, które projektowało hangar remontowy na lotnisku w Bydgoszczy dla Wojskowych Zakładów Lotniczych, zwróciło się do nas z prośbą o zaprojektowanie ogrodzenia z bramami, przez które mogłyby kołować nawet największe samoloty typu Boeing z płyty lotniska do hangaru remontowego. Nie mieliśmy takiej bramy wtedy jeszcze w swojej ofercie, ale podjęliśmy wyzwanie, zgodziliśmy się zaprojektować i wykonać taką bramę. Konieczne było zastosowanie systemu odwadniającego, a przede wszystkim przeciwoblodzeniowego, który zapewni bezawaryjną pracę także w warunkach zimowych. No, jaka była długość tych bram? To jak do tej pory były najszersze bramy, jakie wykonaliśmy, o świetle przejazdu 60 metrów bieżących. Takie bramy też zostały zamontowane poza granicami naszego kraju. W zeszłym roku zamontowaliśmy taką bramę na lotnisku w Rumunii. No to mamy te bramy najdłuższe. O jakich jeszcze bramach, może w kategorii najwyższych, możemy powiedzieć naszym widzom? No to bardzo podobnym przykładem jest realizacja Galerii Poznania w Poznaniu, gdzie potrzebne były bramy o bardzo dużej wysokości. Dokładnie na takiej samej zasadzie architekt zwrócił się do nas, a my zgodziliśmy się zaprojektować bramy o wymaganej wysokości. Były to pierwsze bramy o prowadzeniu na kołach. Wysokość takiej bramy? Bramy zostały wykonane na wysokość prawie 4,5 metra. Co jest niespotykane w bramach tego typu? Tak, to chyba tak jak z tymi najszerszymi, najwyższe bramy, jakie zostały wykonane. Opowiedziałeś nam już o tych najtrudniejszych wyzwaniach, o najdłuższych bramach i największych. O jakich jeszcze najinwestycjach warto wspomnieć przy okazji tego odcinka? No to przychodzi mi, przyznam szczerze, na myśl piękny obiekt w Krakowie, który ma bardzo ciekawą historię. Został wybudowany w miejscu potocznie nazwanego i znanego przez nie tylko krakowian Szkieletora, czyli budynku, który w latach 70. ubiegłego roku był budowany dla Naukowej Organizacji Technicznej. Niestety nigdy nie został dokończony. Przez wiele lat stała konstrukcja stalowa i można powiedzieć straszyła w Krakowie. Ale też wzbudzała zainteresowanie. Pamiętam w okresie mojego studiowania w Krakowie, no to często zastanawiałem się, co tam się wydarzyło i co będzie miało miejsce właśnie w miejscu Szkieletora. Na tym obiekcie zamontowaliśmy dosyć dużą ilość drzwi, prawie 500. I taka ciekawostka, zamontowaliśmy nasze produkty, drzwi na ostatnim piętrze, 27 piętrze, czyli prawie 100 metrów nad ziemią. I myślę, że to jest najwyżej nad ziemią zamontowany produkt marki Wiśniowski. Ja też słyszałem o bardzo podobnej inwestycji, ale tu potrzebuję, abyś właśnie nam wyjaśnił inwestycję, która miała miejsce w hotelu Gołębiewski. No tak, ten obiekt nie został jeszcze dokończony, jest w trakcie realizacji. Rzeczywiście bardzo ładny obiekt, a przede wszystkim o bardzo ciekawej lokalizacji. Jest wybudowany w Pobierowie, tuż nad samym morzem. Obiekt będzie posiadał 1200 pokoi dla prawie 3000 osób. Wróćmy troszeczkę jeszcze na południe, a bardziej konkretnie na Śląsk. Co się wydarzyło w Pyrzowicach? O tak, to tam kolejna nasza bardzo ciekawa realizacja, czyli budowa terminala, a właściwie rozbudowa terminala B w Pyrzowicach na lotnisku. Dostarczyliśmy tam prawie 4000 metrów kwadratowych fasad, różnego rodzaju ścianek aluminiowo-szklanych. Natomiast wyzwaniem, przyznaję, było zamontowanie różnego rodzaju drzwi, a przede wszystkim 80 sztuk drzwi automatycznie rozsuwanych, które musiały spełniać bardzo rygorystyczne na takich obiektach normy bezpieczeństwa oraz wymogi ewakuacyjne. Nie tak dawno wyliczyliśmy, że długość ogrodzeń produkowanych w firmie Wiśniowski każdego roku jest równa odległości pomiędzy Londynem a Nowym Jorkiem. A jeśli chodzi o największy ogrodzony teren, to które z inwestycji byś wyróżnił?
Najdłuższe inwestycje to właśnie budowa ogrodzeń przemysłowych. Sięgając pamięcią wstecz, to przypominają mi się budowy ogrodzeń dla elektrowni w Rybniku, w Kozienicach. No i ta najdłuższa, prawie 8-kilometrowa ogrodzenie fabryki Volkswagena Craftera we Wrześni pod Poznaniem. Była dodatkowo nietypowa, dlatego że część ogrodzenia, panele, zostały zakopane na głębokość 40 cm w ziemi. Oczywiście było to możliwe dzięki naszej technologii antykorozyjnej Tuplex. Pozostało Ci jeszcze wymienić inwestycję najładniejszą. Domyślam się, że możesz mieć z tym problem ze względu na ilość zrealizowanych przez Ciebie inwestycji. Bez wahania wymienię nasz nowo powstały biurowiec. Jest to wprawdzie prosta konstrukcja w kształcie prostopadłościanu, a właściwie dwóch brył połączonych przeszklonym atrium. Dodatkowo konstrukcja fasady półstrukturalnej, którą zamontowaliśmy na tym obiekcie, ma równe podziały. I tak naprawdę ta prostota jest w moim przekonaniu bardzo ładna, a myślę też ponadczasowa. Bardzo ważnym przy wyborze elewacji był wybór szkła o odpowiednich parametrach. Zastosowaliśmy tam szkło selektywne, które z jednej strony ma wysokie parametry przepuszczalności energii, czyli ochrony przed nagrzewaniem, a z drugiej strony zależało nam na tym, żeby też miało bardzo dobry współczynnik przenikalności światła, czyli współczynnik LT, po to, żeby w pochmurne dni zapewnić komfort pracownikom. Trzymając się konwencji NAI, możemy podsumować, że za nami najciekawszy odcinek. Czesław, dziękuję Ci za udział w naszym projekcie. Dziękuję. Poznaliśmy dzisiaj najciekawsze inwestycje z produktami marki Wiśniowski w tle. Jeśli spodobał się Wam ten odcinek, zostawcie suby i komentarze. I już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym zmierzymy się z tematem ogrodzeń. Do zobaczenia.